Pierwszy trening rozpoczął się bardzo grubym komunikatem. Most important in kata. Kyokushin zostało pozbawione związku sportowego. I to jest często najtrudniejsze dla każdego sędziego. Who should pass the test now? OS! Znajdujemy się w miejscu dobrze znanym wszystkim karateka. To właśnie tutaj 200 osób z 15 krajów szkoli się pod okiem legendarnych mistrzów. Dojo Stara Wieś. Zapraszam do zobaczenia relacji OS! Pierwszy trening, na którym jesteśmy, bo jesteśmy w sobotę w zasadzie w środku obozu. Pierwszy trening rozpoczął się bardzo grubym komunikatem. Otóż poruszono kilka kwestii związanych z Mistrzostwami Europy i Mistrzostwami Świata, które odbędą się w Japonii. I na tych Mistrzostwach Świata zostanie rozegrana konkurencja kata. 6 najlepszych mężczyzn i 6 najlepszych kobiet z Mistrzostw Europy w Szwecji pojedzie na Mistrzostwa Świata w kata. Co ciekawe, konkurencja kata na Mistrzostwach Świata będzie rozgrywana w taki sposób, że 2 osoby jednocześnie będą wykonywać kata w tym samym czasie. Teraz odbywa się trening kata. Za moimi plecami widzicie, tak jak w zeszłym roku, podział na grupy treningowe i analiza różnych kata. Później kurs sędziowski i tak dalej, więc oglądajcie dalej. Korzystając z okazji, że na obozie był obecny Shihan Howard Collins, który w zeszłym roku obchodził 50. jubileusz ukończenia testów z Kumite, zapytałem go, jak zmieniła się jego perspektywa na przestrzeni lat. I mean, my perspective generally is the same. I believe in what I did in those days in Hongbu should be the same now. I mean, we should have good manners, energy, focus, and a little bit of confidence in ourselves, what we can do. Of course, times change. Ideas change, but for me, my karate or my way of thinking is back on the 100-man fight. Never give up. What do you think? Who can or who should pass the test now? Well, the test was a gift from Sosa Oyama, wasn't it? He told me when I was in Japan, I should try. I didn't ask for it. So, of course, Sosai has passed away. So there is nobody who can give that gift anymore. So it's difficult to say under what conditions they should fight, who they should fight, how long. Because when I did that 100-man fight, it was 2 minutes. Then all of a sudden it became 1.5 minutes and so on. But now I honestly, I couldn't think of anybody I could say should do it. Yeah, it's a tough thing. It's not only physical, it's mental. Very much mental, yes. So. Słoneczko na zewnątrz dopisuje, piękna pogoda dzisiaj idealna. Jesteśmy po pierwszym treningu, już się zakończył. Zakończył się również kurs sędziowski i teraz ruszamy sobie na obiad, a bezpośrednio po obiedzie praktycznie od razu rozpoczyna się trening, więc za chwileczkę widzimy się na dojo. Os!
Jakie są plany na tą najnowszą kadencję PFKS-u? Oj, na pewno duża odpowiedzialność. Przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim delegatom, że mi zaufali i chcą, żebym nadal piastował tą funkcję i w jakiś sposób kierował i współpracował z zarządem w różnych kwestiach. Polska Federacja to duża organizacja, prawie 80 klubów, w związku z tym trzeba spełnić wymagania praktycznie wszystkich. Wiadomo, że to nie jest możliwa sprawa, ale staramy się, żeby te najważniejsze kwestie były rozwiązywane. Co jest najważniejsze w najbliższej kadencji? Przede wszystkim dążenie do tego, żeby przywrócić stan związku sportowego dla karate. To już bez znaczenia, czy to chodzi o naszą federację, czy o inne. Karate kontaktowe, karate Kyokushin zostało pozbawione związku sportowego i w związku z tym nie mamy takiej tożsamości sportowej. Są różne problemy w urzędach miast, urzędach wojewódzkich, gdzie przyznawane są zawodnikom stypendia, dotacje dla klubów i niestety nie możemy się w tym momencie wykazywać licencjami sportowymi Polskiego Związku Sportowego. Także to jest zadanie numer 1, żeby współpracować z kimkolwiek, czy z parlamentarzystami, czy ze Starym Polskim Związkiem Karate, czy z Polską Unią Karate, czy z Ministerstwem Sportu, aby stan rzeczy przywrócić i polskie karate, bez znaczenia jaką nazwę nosi, osiągnęło status związku sportowego. Obóz odbywa się w wyjątkowym miejscu, czyli Dojo Stara Wieś, tak jak wam wspominałem na początku. Jest to w zasadzie chyba najpiękniejsze dojo, o czym już zresztą mówiłem wcześniej. Jest to świetne miejsce, żeby troszeczkę potrenować. Tutaj również od czasu do czasu trenuje kadra Polski. Dzisiaj kadrowiczów tutaj z nami nie ma, ale są sędziowie, którzy są równie ważni na zawodach. To, co się tutaj dzieje, czyli taki ujednolicony kurs sędziowski, w którym biorą udział różni sędziowie z całego kraju, a obok szkolą się również sędziowie SEKO, jest bardzo ważną rzeczą na zawodach. Czasami zdarza się tak, że zawodnik jest świetnie przygotowany, dobrze walczy, pokonuje przeciwnika w teorii, a w praktyce sędziowie, którzy na przykład są niekompetentni albo nie zauważą czegoś, albo źle zinterpretują pewne rzeczy, na skutek takich decyzji ten zawodnik może przegrać. Takie szkolenia jak to, czyli ujednolicenie zasad, wyszkolenie sędziów jest bardzo ważne i bardzo wielki plus, że takie szkolenia właśnie tutaj się odbywają. No, jest to ważne przede wszystkim dlatego, że sędziowie decydują o werdykcie finalnym i dążymy do tego, aby byli profesjonalni, czyli żeby zawodnicy, którzy kończą swój pojedynek, mieli przekonanie, że werdykt jest słuszny. A to jest niezwykle trudne, bo wymaga od sędziów doświadczenia, umiejętności, właśnie szkoleń, dobrej woli i tego, co właśnie tu robimy. Mi osobiście zawsze zależy na tym, żeby panować na macie pod kątem bezpieczeństwa i tego, żeby zawodnicy wiedzieli, w którym są momencie, co się dzieje. Oni są najważniejsi bezwzględnie. To nie sędzia jest tutaj najistotniejszy, ale on dba o to, aby walka szła zgodnie z przepisami w sposób właściwy i powinien rządzić na macie, czy panować nad sytuacją na macie, to jest może właściwsze słowo. I to jest często najtrudniejsze dla każdego sędziego. Na niektórych walkach, przy niektórych walkach to też sprawia mi trochę kłopotu, więc to jest jakaś trudność. Natomiast jeśli chodzi o pozostałych sędziów, no to każdy pewnie indywidualnie ma tam swoje jakieś mankamenty, które chce usprawniać, bo jest to inny wymiar, ale również wymagający szkolenia. Żeby być dobrym fighterem, trzeba dużo walczyć, żeby być dobrym sędzią, trzeba dużo sędziować i się szkolić. Co jest najtrudniejsze w sędziowaniu? Wszystko. Bardzo Taka jedna rzecz, która jest najwięcej trudności sprawia. skupienie i rzetelność. To są moje początki, to tak ciężko jest powiedzieć, nie? Najtrudniejsze to na pewno jest wyjście, odważyć się wyjść pierwszy raz na matę jako sędzia główny. Podejmowanie decyzji w pewnym sensie, bo werdykt musi być klarowny. No i decyzja musi być prawidłowa, tak żeby żaden z zawodników nie był pokrzywdzony. Ze mną
jest jeden z organizatorów, Shihan Tomasz Kęćko, chyba naczelny organizator w Polskiej Federacji Karate Shinkyokushin. Shihan, co jest najcięższego w zorganizowaniu takiego obozu? Z pozoru wydaje się, że on jest standardowym eventem tego typu, jednak to Eco Black Belt Seminar obarczony jest swoistego rodzaju energią, która jednak wymaga od organizatorów, aby rzeczywiście wszystko tu i teraz zafunkcjonowało. Przypomnę, że to jest zgrupowanie czarnych pasów, gdzie każdy przyjeżdża już z bardzo wysokimi stopniami, uczy się, mimo wszystko, uczy się dalej na tej drodze swojej karate. Spotyka się ze znakomitymi instruktorami, mistrzami, w kilku przypadkach osobistymi uczniami jeszcze Sosei Oyamy. W związku z tym odpowiedzialność organizacyjna jest również na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli my jako organizatorzy dopieścimy całą resztę, czyli transfery związane z lotniskiem, prawda, przyjazdy, zakwaterowanie, wtedy jest szansa na to, że taki event uznamy za udany. Dość powiedzieć, że to jest kolejna odsłona, kolejna edycja, którą udaje nam się w Polsce zorganizować. Zdołaliśmy zdobyć takie zaufanie w organizacji naszej europejskiej, w zarządzie ECO, że ta impreza nam jest zlecana z roku na rok i mam nadzieję, że każdego razu podnosimy po prostu poprzeczkę. Co wyróżnia Eco Black Belt Seminar od innych karateckich seminariów, wydarzeń, obozów? No właśnie to, że Black Belt Seminar, że udaje się zgromadzić często 5., 6., 7., 8. dany, 15 państw. Dzisiaj z nami jest 200 osób. Czuję się dobrze i to jest zobowiązujące, to jest miłe zarazem i takie, które jakby napędza wszystkich do kolejnej fajnej energii w swoich miejscach, w swoich ośrodkach. I z taką energią, tak naładowanie właśnie z tego miejsca tutaj wyjeżdżamy. Most important in kata. I think all aspects are important. I don't think about the most important because some people are not technically gifted, but they understand the kata very well. They might understand its rhythm much better than they can do the techniques. They're much better at the breathing maybe than other people. So there are so many elements that have to come together in order to perform a good kata. If you only have one or two, then you're still lacking and you still have to keep training. That's what I say, that's what maturity gives you as you get older, as you continue to train more and more and study it a little bit more. You realize that there's more to this than just throwing a kick out and a punch out. I always say, it's like watching people dance. There are dancers and there are dancers. Some people have that feeling, you think, wow, this is electric. You can do that in kata if you train long enough, if you have that little gift, that extra gift. So I think those are the things you need to aim for. Even if you don't get there, just trying to be that good. It's great fun. Black Belt dobiegł końca, przynajmniej dla nas, bo byliśmy tutaj tylko w sobotę. Jutro jeszcze będą odbywać się treningi i szkolenia sędziowskie. Ten obóz to wiele możliwości, praca ze wspaniałymi osobami, wiele inspiracji i przede wszystkim bardzo wysoki poziom szkoleniowy. Bardzo dziękujemy Polskiej Federacji Karate Shinkyokushin, że mogliśmy tutaj być razem z Wami i zrobić dla Was przegenialną relację i masę zdjęć, które oczywiście znajdziecie na profilu Okiem Sportowca na Facebooku oraz na Instagramie, a żeby być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami ze świata Kyokushin, oczywiście obserwujcie Okiem Sportowca. Os!